Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Kaja Kochańska. E, Chciałam przedstawić dzisiaj moją rozmówczynię, Aleksandrę Bystry. To jest drugie spotkanie z serii Żyję tak jak rysuję, czyli moimi gościniami są osoby, które przedstawiają swoją ścieżkę duchową, ścieżkę pasji twórczej, jako też ścieżkę życia, czyli że życie i twórczość jest w unii i w takiej wzajemnej fuzji i połączeniu. I chciałabym na początek powiedzieć tak od siebie kilka słów na temat mojej znajomości z Olą, jak to się zaczęło i skąd to się wzięło. Więc myśmy się poznały w 2014 roku. Jakbym Oleńko coś przekształcała, to się włączaj, proszę. Dobra. No właśnie, więc wtedy się poznałyśmy. Ja zobaczyłam, pamiętam to jak wczoraj, warsztaty z farbowania naturalnego na Facebooku i po prostu to była dla mnie takie wielkie wołanie, że koniecznie muszę tam być. No i to był pierwszy, z tego co ja pamiętam, to był pierwszy warsztat Oli, jeszcze w Art Inkubatorze w Łodzi, wtedy kiedy tam miałaś pracownię. I ja się na tym warsztacie pojawiłam, a później to już się tak zakochałam w technice shibori, czyli w technice tego krępowania tkanin i naturalnego farbowania, że byłam przez jakiś dłuższy czas na każdym warsztacie, który Ola organizowała. No właśnie, i też ten czas, w którym byłaś w Art Inkubatorze, to jest moment, kiedy miałaś też firmę Dotknij Tkaniny i robiłaś te sensoryczne, nie tylko i poduchy i zabawki, ale też meble, prawda? To było też to jest cała historia, gruba historia, jeśli chodzi o twórczość Oli. No właśnie, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Na razie chcę tylko tak zaznaczyć tą postać cudowną, jaką jest Ola i bardzo taką, wszech na wielu wymiarach. No i cóż, co my jeszcze razem z Olą zrobiłyśmy? Więc zrobiłyśmy razem 2 lub 3 warsztaty, ja nie pamiętam już teraz ile to było, ale jakoś tak, dedykowane właśnie mandali i w tym było też, oczywiście głównym nurtem była tkanina, też było shibori i były naturalne barwienie. I właśnie była ta cała duchowa otoczka, którą też prowadziłyśmy na spotkania, na zajęcia. No i cóż, jakby Ola jest, mogę ją nazwać swoją przyjaciółką, bo ją tak czuję. Jest to bardzo, bardzo po prostu bliska mi osoba, niesamowicie twórcza, niesamowicie oddana temu, co robi i niesamowicie inspirująca. Dlatego uznałam, że po prostu bardzo warto, żeby, żeby świat jeszcze bardziej o tobie usłyszał, Olu, i żebyś mogła podzielić się jakby swoim życiem i swoim procesem twórczym z innymi. I dziękuję ci bardzo, że zgodziłaś się na tą rozmowę, że podarowujesz mi i innym teraz swój czas. Dzięki ci bardzo. I cóż, chciałabym teraz zaprosić cię, Oluś, żebyś opowiedziała nam o swojej historii artystycznej. To może być tak od dziecka, możemy zacząć od małego, od ciebie, małej Olki. Jak to było? Jak to było, odkąd pamiętasz? Dziękuję w ogóle naprawdę za ten wstęp. Jakoś tak się rozczuliłam i przeniosłam w czasy dawne, ale w sumie nie aż tak dawne. No, Niewiele się zmieniłyśmy, a tyle się wydarzyło. tak, to prawda. O, wiesz co, tak jak sięgam pamięcią do mojego dzieciństwa, to od zawsze obecny był rysunek i faktycznie moja mama miała takie biurko nauczycielskie w pokoju mojej siostry. Ja tam przesiadywałam godzinami, bo to było jedyne biurko w domu i tam sobie rysowałam. I to pamiętam odkąd miałam 3 lata, jeszcze tak sięgam pamięcią. No i zawsze dużo rysowałam.
malowałam później też. Jakby w tą stronę to szło. Dla lalek szyłam ciuchy. Bo Aha. to są takie momenty też, że tak myślę, co mnie kształtowało, to na pewno fakt, że moja mama się ubierała u krawcowej. Ja tam chodziłam z nią zawsze i siedziałam po prostu godzinami, przeglądałam takie burdy, jakieś niemieckie katalogi z modą i zawsze lubiłam to szycie i układanie tkanin. W ogóle z tkaninami miałam do czynienia dużo. Mhm. I od tej krawcowej, jak mama dostawała ścinki, no to ja je dostawałam w spadku i szyłam dla moich lalek Barbie. Wow. To No, jest część, o której ja nie wiedziałam. tak, ale powiem w ogóle, że ja do dzisiaj nie umiem szyć. W sensie na maszynie uszyję coś prostym ściegiem, typu, nie wiem, poduszkę, ale tak ogólnie to szyć nie potrafię. Nigdy się tego nie nauczyłam. No ale rzeczywiście to był taki mocny motyw, bo on się powtarzał regularnie. Mhm. A, i to myślę, że miało wpływ na to, co dzisiaj robię. Mhm. A druga rzecz, która miała bardzo duży wpływ, i to w ogóle dopiero jak rzeczywiście się przeniosłam na wieś i zaczęłam sobie tutaj na dworze gotować barwniki z roślin, Mhm. dopiero przyszło to wspomnienie, że wakacje spędzałam często u dziadków na wsi, gdzie na podwórku mieli taką starą kuchnię westfalkę, tak zwaną, gdzie się na węgiel albo na drewno paliło i po prostu tam u góry były fajerki i to kiedyś było do gotowania w domach i do ogrzewania też, bo ta kuchnia Tak. zasilała często jakiś piec kaflowy. No i ja w tej starej kuchni gotowałam, tylko że gotowałam potrawy. I ja tam całe dnie stałam przy tej kuchni i pamiętam, że ścierałam sobie czerwoną cegłę na paprykę, białą cegłę na sól i w ogóle to był jakiś taki element gotowania na dworze i z roślin też dużo gotowałam. Natomiast Wow. nie robiłam żadnych mikstur. A od mikstur była moja siostra, ona miała swoją aptekę i robiła mikstury i w ogóle. Wow, I niesamowite. rzeczywiście byłyśmy zawsze mocno w przyrodzie osadzone, tak naprawdę fest. Mhm. No, moja siostra to robiła takie mikstury i myślę, że też bardzo mnie ukształtowało jej taki związek rzeczywiście z przyrodą, bo rodzice pracowali, żyli swoim życiem, aczkolwiek zawsze nas zabierali do lasu na rowery w różne miejsca, ale moja siostra nosiła na przykład, słuchaj, naszyjniki z poroży jelenia, które sobie znalazła, albo sobie zbierała przez ileś miesięcy pestki od papryki czerwonej, potem je przekuwała każdą jedną igłą i sobie nosiła takie naszyjniki właśnie z pestek, od papryki, od dyni, od jabłek nawet, ze skórek Wow. pomarańczy i ona chodziła naprawdę jak taki hippie z lat 90., bo to w latach 90. było, wiesz, z tym porożem tutaj. Niesamowite. No i też miała taki epizod, że znosiła ptasie gniazda, no już oczywiście po wylęgu zbierała i mieliśmy w domu pełno gniazd i kiedyś też hodowała kijanki, ale mama zbojkotowała, jak już zaczęły rosnąć, bo bała się, że się obudzimy kiedyś z żabami po prostu w domu. To są takie motywy, które no tak mocno mi zapadły w pamięć, bo ja jestem 7 lat młodsza od niej, więc dla mnie to było w ogóle magia, nie? No Czary. tak, tak. Tak, no i jakby ta praca z tkaniną i z kolorem mocno obecna i myślę, że to się wszystko tak, wiesz, zbiera do kupy i Rzeczywiście. tworzy to, czym Niesamowite. się zajmuję teraz i co mnie naprawdę wciąga i co ja też kocham, bo zawsze tym Mhm. byłam po prostu, bo to jest takie naturalne. To jest naturalne. No. Ty, Oluś, skończyłaś ASP w Łodzi i tam właśnie też skończyłaś tkaninę, prawda? Tak, Jak to się... mm. Tak. I to jest... Jak ty wspominasz ten czas? Tak mam na myśli pod kątem, czy ASP pomogło ci w twojej twórczości? Czy pomogło cię ukształtować? Czy dodało ci skrzydeł? Czy to było inne doświadczenie? To było dosyć złożone, bo bardzo chciałam tam się dostać i udało mi się w sumie za pierwszym razem, ale pamiętam, że byłam taka zdeterminowana, że będę 7 lat podchodzić. Wiem, że bym już tego nie zrobiła na pewno w ogóle, ale te studia najpierw były dla mnie trudne, bo nie umiałam mówić językiem obrazu. Tam większość osób, z którymi studiowałam, była po liceach plastycznych albo po innych studiach artystycznych. Jakby mówienie językiem obrazu było dla nich naturalne. Ja się musiałam tego nauczyć. Musiałam nauczyć się w ogóle nie mówić słowem,
tylko no właśnie przekazywać wszystko poprzez Mhm. kreskę, kolor, plamę i tak dalej i jeszcze żeby to było, no nie powiem ładne, ale wiesz o co chodzi, żeby to było zgodne ze sztuką akademicką. Tak, 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 tak. No i na Mhm. początku było mi bardzo trudno, bo ciężko mi było wejść w ogóle w ten ton nadawania, ale Mhm. potem pojawiło się kilku takich profesorów, których też wybrałam, bo to już były pracownie specjalistyczne, którzy byli też cudownymi ludźmi. I przez to, że oni byli cudownymi ludźmi, ja do nich lgnęłam, żeby przy nich być, jakby czerpać z ich pola, ale też byli wspaniałymi artystami i widziałam, że Mhm. oni byli naprawdę sobą i O, pięknie. e, no, oni po prostu robili to, co ich dusza chciała robić i to były Okej. najwspanialsze przykłady. Mhm. Mm, No i rzeczywiście ta końcówka studiów była lepsza dzięki temu, że już znalazłam jakby swojego mistrza, jednego, drugiego i wiesz, to mi dało Mhm. dużo. Ale początek nie był łatwy. Mm. No tak, bo a ty wcześniej chodziłaś do szkoły plastycznej, czy nie? Nie, ja się w maturalnej klasie zaczęłam przygotowywać do egzaminów Okej, to wstępnych, rzeczywiście. bo no i po prostu dużo chodziłam na rysunek do takiego malarza. Okej, Ale to okej. nie było w ogóle przygotowanie pod egzaminy, Jasne. tylko ja się musiałam rozrysować. I w zasadzie przez rok przeszłam z formatu, wiesz, A4 do 100 na 70. I to Mhm. jest duża zmiana. No i Oczywiście. no wiesz, to się wszystko toczyło, ale to już było dawno temu, teraz sobie myślę. Tak, tak, tak. No. Niesamowite to jest, tak sobie pomyślałam, że ci różni mistrzowie po prostu pojawiali się od samego początku w twoim życiu, począwszy od twojej mamy, która szyła. Później twoim mistrzem był las, przyroda, którym jest nadal takim przewodnikiem, który jest po prostu ciągle, nieustannie. No i nauczyciele akademiccy, co myślę, że jest wielkim darem i szczęściem móc spotkać takie osoby po prostu na swojej ścieżce. To nie jest jakby oczywiste, więc cudowne. Nie. A powiedz, Oleńko, osadzając nas, ciebie, mnie już bardziej w tu i teraz, to czym się teraz obecnie zajmujesz, czujesz, że najbardziej dotyka twojego serca, dotyka twojej duszy, twojej energii? Co jest takim połączeniem, które cię nakręca, które daje ci energię, coś, że naprawdę czujesz, że jesteś tak głęboko ze sobą połączona? Hmm. No to też jest takie złożone, bo jest taka część tych działań w pracy, która jest typowo związana z aktywnością i z przemianami, z procesem i to się dzieje na przykład przy samym farbowaniu, przy samym procesie farbowania, kiedy już wiesz, stoję nad kotłem i wydobywam coś i coś się dzieje i to ma też taką energię, mimo że to jest mokre, to dla mnie to jest taki yang, że to jest właśnie akcja, nie? Kamera, akcja. Teraz się dzieje, teraz patrzymy, skupiamy się. No i to jest też radość, bo to jest takie zwieńczenie wielu etapów. Mhm. To mnie nakręca na pewno, ale Mhm. myślę, że najbardziej zasila mnie takie spokojne przebywanie, no właśnie, gdzieś na zewnątrz i zbieranie tych surowców, które mogę, albo podziwianie ich, albo po prostu wymiana z Tak. lasem, wymiana z łąką. No i też lubię taką pracę takiego poszukiwacza, czyli że sobie siedzę i wiesz, w różnych źródłach czytam, szkolę się, gdzieś tam zgłębiam, nie? Kopię Mhm. dołek. Tak, tak. Tak, Pięknie. wiesz, po prostu bardzo, bardzo głęboko szukam różnych informacji i to też mnie cieszy, bo Mhm. wszystko razem myślę, no. No jest jeszcze Pięknie. taki element zwieńczenia tego wszystkiego, kiedy ja się dzielę tym, co zrobiłam z innymi, czyli albo piszę post na bloga, albo e, mm, dzielę się jakimś tematem na warsztatach, czyli wynoszę go dalej i chcę, żeby inni też z tego mogli czerpać, z tego doświadczenia, bo uważam je za cenne albo jakieś, wiesz, inspirujące do dalszych prac.
No i to też jest fajny motyw, bo tak jak w życiu artystycznym dla twórcy, no to takim momentem jest wystawa. Mhm. Tutaj to jest taki element, kiedy no właśnie, albo napiszę i puszczam i niech się dzieje co chce, kto przeczyta, ten przeczyta, albo rzeczywiście w tym uczestniczę i na żywo przekazuję i to jest bardzo energetyzujące, tak. Podoba mi się bardzo, jak to porównałaś do wystawy. Jakby zrozumiałam dzięki temu to, co chcesz przekazać. I tak sobie, ale też pomyślałam jednocześnie, że twoja książka, którą napisałaś, jest też przecież takim rodzajem, jest to wystawa, jest to opowieść, jest to zebranie twoich wielu doświadczeń, obserwacji. Powiesz troszeczkę o książce? Bo ona już jakiś czas temu przecież zaistniała. Tak. Powiem, co było motywem dla jej Mhm. powstania, bo to było dla mnie takie ciekawe, bo zawsze myślałam, że książki się pisze, bo się chce napisać. To jest takie, że tak, poeta pisze wiersz, no bo przecież ma wenę, nie? I musi to spisać i musi to pokazać dalej. Tak, tutaj w ogóle główną inspiracją były pytania innych osób i była realna potrzeba, żeby ludziom pomóc w pracy. Że po prostu wszyscy pytali, a jakaś książka? A może polecisz jakąś książkę? No w Polsce jest jedna starsza ode mnie, bez obrazków, niewiele zobaczycie, możecie tylko sobie wyobrażać. I tylko mogłam podać źródła anglojęzyczne albo jakieś blogi, ale też polskich nie było dużo. I jak już coraz więcej osób faktycznie mówiło o tym, że to nie jest takie rzucone w przelocie i na odczepnego, że a może jakąś książkę polecisz, że to jest prawdziwe, że naprawdę tego chcą, no to mówię, no dobrze, no to będzie ten moment, żeby w którymś momencie to zacząć spisywać. Wow. I myślałam, że może za 20 lat. No bo przecież, żeby napisać książkę, to trzeba swoje wysiedzieć, wypróbować i tak Trzeba. dalej. To No, znaczy, że taką książkę, taką, którą ty tak. stworzyłaś. Tak, ale całe szczęście, że zrozumiałam, że to nie potrzeba dwóch żyć, żeby jedna książka powstała, tylko potrzeba chęci i takiego głębokiego zrozumienia, czego właśnie potrzeba innym osobom, że to nie jest jakby ten poemat, tylko, znaczy to jest poemat o roślinach i kolorach, ale on jest napisany tak, żeby ułatwiać, a nie utrudniać i żeby właśnie nie potrzeba było analizy i interpretacji, tylko żeby każdy mógł w to wejść i skorzystać. Tego bardzo chciałam. Chciałam tak ułatwić, no to jest chyba dobre słowo. Pięknie. A powiedz mi, tak chodzi za mną to taka myśl, czy ty czujesz, że zostawiłaś dotknij tkaniny? Że cały epizod związany z sensoryką, z tworzeniem mebli użytkowych, czy ty tęsknisz za tym? No właśnie, czy tak zwyczajnie, czy ty za tym tęsknisz, czy ci tego brakuje, czy chciałabyś czasem to porobić? Robiłaś też panele akustyczne, filcowe, pamiętam, do wnętrz. I to przecież to był, no tak, to po prostu mam takie poczucie, jakby patrząc też oczywiście przez swój pryzmat, też do długiej ścieżki różnorodnej, że że czasem jest trudno puszczać, mówiąc wprost, że trudno jest puszczać, tym bardziej jeśli coś miało sukces, mówiąc, no tak, coś miało sukces, zewnętrzny i wewnętrzny, bo przecież ty też byłaś bardzo oddana temu procesowi i firmie, którą miałaś wtedy pod tą nazwą. No właśnie, więc jaki jest twój stosunek do tego? Jestem bardzo ciekawa. Wiesz co, ja to puściłam praktycznie z dnia na dzień i już tak bardzo chciałam tego nie robić. Znaczy jak to robiłam, to faktycznie to było całe moje życie, samo wiesz. Tak, pamiętam to. Pamiętasz w Tarnowskich Górach, byłaś ze mną. Oczywiście. No, ja to kochałam i byłam bardzo przekonana, że to ma sens. Przecież miałaś tyle wystaw. Tak. W Polsce, I za granicą. tak, w tamtych czasach nieodległych, ale to była jakaś taka inna. No Wow, to nie była inna rzeczywistość, ani inna ja, ale wtedy byłam tym rzeczywiście zafascynowana. Wydawało mi się, że ta
technika, którą wymyśliłam jeszcze na studiach, że to ma po prostu nieskończone możliwości, że będę to eksplorować do końca życia i że ojejku, że to pociągnie ze sobą samo dobro. Tak. Ale mnie zatrzymało coś takiego, że wydawało mi się, że mało kto to rozumie poza nielicznymi osobami wrażliwymi i że właśnie ja się czułam tak oddzielona, że cały czas muszę się tłumaczyć, wiesz? To było takie dziwne, że muszę cały czas siebie tłumaczyć, a ty sobie rób te filce. Czasami się odzywałam na jakiejś imprezie i jakiś kolega, który nie czaił tematu, a to nie było związane w ogóle ze sztuką, rzucił, ty sobie lepiej rób te filce, nie? No i generalnie nic złego, no bo ja robiłam te filce, to było dla mnie dobre, ale skończyło się faktycznie na takiej wystawie w Szczecinie, na której pewien pan z widowni podszedł do mnie i zaczął opowiadać o mojej tkaninie, żebym mu coś więcej powiedziała, dlaczego to jest tak zrobione i dlaczego. I powiedziałam już wszystko, a on cały czas nie rozumiał, nie rozumieliśmy się, a wydawało mi się, że mówię językiem takim prostym. To jest narysowane, to jest wycięte, to jest zaprojektowane, tu jest jedna warstwa, druga warstwa i w ogóle. Tam było tyle po prostu takiego jakiegoś oporu i ja poczułam, że ja tak nie chcę walczyć, jakby nie chcę błagać o to zrozumienie, nie chcę iść w tą stronę. Tym bardziej, że dlaczego ja to z dnia na dzień rzuciłam, oddałam, bo już się pojawiły rośliny. Myślę, że jakby ich nie było, jakby jeszcze nie miała roślin barwierskich i tej pracy z ludźmi, Wow. które już dotknęłam na warsztatach, chociażby na tych, na których bywałaś, to ja bym nie miała tego porównania i bym myślała, że widocznie tak ma być i muszę w tą stronę iść. Przecież twórcy zazwyczaj są niezrozumieni, głodują, może po śmierci 200 lat ktoś ich zrozumie i tak dalej, nie? Ale to jest pokaz kultury. Wcale nie musi tak być. No i całe szczęście, że pojawiła się ta inna noga w pracowni i zobaczyłam, że to mnie naprawdę cieszy i że to mnie też odżywia, wiesz, że tamtym działaniom z tkaniną unikatową, z panelami, ja miałam wrażenie, że cały czas muszę je dawać. A tutaj była wymiana, to było odżywcze. Wow, pięknie. No i tak myślę, że to jest o tym historia. Mm. Że było mi łatwo to zostawić. No. Jeszcze był taki moment, że zaczęło to płynąć w takie strony wystroju biur i Tak, pamiętam właśnie. tak. I wtedy też przekazałam w ogóle tą część jakby od sprzedaży, mówienia o tych projektach Dawidowi. No i całe szczęście on to wziął i też mi było łatwiej popatrzeć, że mówię, wow, może to ktoś robić bez emocji, bo jestem z tym zbytnio związana i było mi też dobrze wtedy. No. Wow, niesamowite. Ciekawe to jest wszystko, co mówisz i głębokie jednocześnie. Ta wymiana, o której powiedziałaś z roślinami i ta odżywczość, która płynie z tej relacji, uważasz, że dlaczego tak jest? Co jest w tym, że to ma taką relację z tobą, a ty z tym? Co za tym stoi? To, że to jest właśnie natura, to, że to jest, bo na przykład jakbyśmy porównały zaprojektowanie tkaniny filcowej, taką, którą robiłaś, ona była bardzo skrzętnie zaprojektowana, prawda? Ty miałaś na to pomysł, który musiałaś bardzo skrupulatnie wykonać i tak naprawdę to, co zaprojektowałaś na papierze, mogłaś się spodziewać, że otrzymasz to w realu, prawda? Natomiast z roślinami jest tak, że no przepraszam za słowo, ale nie cholery, no po prostu możesz sobie zaprojektować, a po prostu nigdy nie wiesz, co dostaniesz. Jestem ciekawa po prostu, czy myślisz, że to jest ta nieprzewidywalność, że to jest ta dzikość natury, tak jak zresztą firma twoja się nazywa Dzikie Barwy, czy to jest ta dzikość ducha, która jest w tym, coś, co jest po prostu, czego nie da się złapać, coś, czego się nie da uchwycić. Czy to jest cała odżywczość, która płynie z roślin?
bo przecież to, że ty farbujesz orzechem, później możesz robić herbatę z orzecha, możesz jeść orzecha, możesz farbować włosy orzechem, możesz farbować tkaninę orzechem. Po prostu i za każdym razem ten orzech, w zależności od tego, czy on jest młody, czy on jest stary, będzie dawał ci inne kolory, będzie ci odżywiał w inny sposób. Możesz nawet mieć nalewkę z orzecha. Po prostu jakby rośliny, to czym ty się zajmujesz, to jest tak szeroki, głęboki temat i jakby to jest tak fascynujące, jakby cały świat przyrody, no nie? Który jednocześnie jest tak nieuchwytny, którego się nie da skontrolować. Jestem po prostu ciekawa, co jest tym takim głębokim twoim duchowym łącznikiem z tym światem przyrody, co jest tą nicią, która ciebie tak łączy. No to jest ciekawe. Znaczy, ja myślę, że jest coś takiego w roślinie, że ona po prostu żyje i że ona przekazuje też pamięć miejsca, że to, no wiesz, ona jest jakby, ona powstaje z czyichś prochów, rośnie na ziemi, która coś widziała, czegoś doświadczyła. Myślę, że to jest taka głęboka wymiana energetyczna, że po prostu dotykam czegoś tak subtelnego, a zarazem takiego wielopoziomowego. Wow. W sumie jest, wiesz, mały liść, ale tak jak, ja myślę, że, bo ja o tym nie myślę, właśnie, ja o tym w ogóle nie myślę. Tak. Ja to czuję, jak o tym teraz opowiadam, ale myślę, że całą sobą to czuję przy pracy i dlatego mnie to tak pociąga, że po prostu jest taki kontakt z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jakby wiesz, że jest taki cykl, że jestem elementem cyklu, nie? Że... Wow, to jest mocne. Tak myślę, przy czym no bo ta sztuka taka właśnie, że idziesz do galerii i robisz sobie wernisaż, to mi się kojarzyło z wystawianiem sobie pomnika po prostu, nie? Że ja sobie tak zaznaczę moją obecność w świecie i tak jak wspomniałaś o tych projektach, które robiłam, one były po prostu w całości do skontrolowania i rzeczywiście od jakiegoś czasu się uczę puszczać tą kontrolę, nie? Żeby wszystkiego tak nie pilnować i tak, ja zawsze miałam mocny syndrom kontrolowania wszystkiego i po prostu wiedzenia o wszystkim. Tak. Ale to właśnie też jakby to jest tak, że to, co my robimy, nas kształtuje, bo mnie na przykład moja ścieżka architekta też w ten sposób kształtowała, że zawsze, no, że ja mam kontrolować proces. No nie. Tak. I też po prostu później jest właśnie to, że my się czegoś uczymy, jesteśmy wolni, się czegoś uczymy i później to, czego my się uczymy i czego uczymy innych, zaczyna kontrolować nas i zaczyna rzeźbić nas. Tak jak być może właśnie ciebie też wyrzeźbiła twoja ówczesna dziedzina, czyli projektowanie tkaniny, gdzie ty jakby musiałaś zapanować od A do Z, albo musiałaś się nauczyć panować nad tym procesem. No nie? Bo to po prostu, ja pamiętam, jak bardzo idealne były projekty i później idealne było odzwierciedlenie tego w naturze, w rzeczywistości. Jednocześnie można powiedzieć, że to jest bardzo mentalne, prawda? Że to jest takie, no tak, że to jest zwyczajnie, że to jest po prostu mentalne. Cała kontrola jest mentalna i całe, no tak, to jest po prostu koniec, kropka, mentalne. A na przykład co robisz teraz, jest totalnie niementalne, po prostu to jest totalnie z czucia. I ja mam świadomość tego, że ja zadaję ci pytania, które mi jest nawet trudno zadać, bo wiem, że dotykam czegoś, co bardzo trudno jest wypowiedzieć słowami, natomiast jakby no jestem właśnie ciekawa, jak właśnie ty to głęboko czujesz i ty sięgasz bardzo głęboko, sięgasz do korzeni, sięgasz do przeszłości, do teraźniejszości, do przyszłości. Jak sama powiedziałaś, w barwieniu roślinami tkanin. I to jest bardzo fascynujące. I to jest właśnie to, że w tym nie może być kontroli, w tym nie ma kontroli. No,
Tylko no to jest też tak, że da się, ja tak technicznie powiem, że da się dużo rzeczy powtórzyć, zapisać i w Mhm. ogóle, wiesz, laboratoryjnie sprawdzić, ale też nie trzeba, nie? Mhm. Natomiast sama praca rzeczywiście z roślinami, no to jest akceptacja przede wszystkim. Że trzeba zaakceptować, że nie wiem, w tym roku była susza, no to będą gorsze kolory, albo że była przesunięta wegetacja, no to coś tam. I tak się człowiek uczy tej przyrody, tego świata na nowo, no bo Mhm. to się poznawało rzeczywiście w dzieciństwie. Potem dążyliśmy do innych celów, nie? Chodziliśmy do Tak. szkół, chcieliśmy dostać się na studia, znaleźć dobrą pracę i tak dalej. I w ogóle ten świat, który i tak chodził w swoim cyklu, no nas nie obejmował i Mhm. udawaliśmy, że go nie widzimy. No nie wiem, chyba że ktoś stał się biologiem i pracował Tak, 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 tak. w zieleni miejskiej i musiał to wiedzieć. Ale wiele osób tak bardzo się od tego oderwało. Ja też. I myślę, że po prostu wróciłam do takiej w sumie mało przewidywalnej, ale bardzo kojącej i bezpiecznej przystani. No to jednak jest dla mnie dobre i uczy mnie właśnie tego akceptowania, przyjmowania rzeczy takie, jakie są, tak jak my jesteśmy inni każdego dnia Tak. i takiego odpuszczania perfekcjonizmu i w ogóle takich cech, które się tak piłowało tyle lat, żeby być takim dobrym i żeby w ogóle osiągać te Właśnie. szczyty. Tak, 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 No, tak. no i w ogóle odkąd zaczęłam pracować z roślinami, wyobraź sobie, przestałam mieć ochotę brać właśnie udział w jakichkolwiek konkursach związanych z tkaninami artystycznymi, a miałam jeszcze sporo ich i miałam taki dorobek, że mogłam brać w tym udział. Ale po prostu tak bardzo poczułam, że to jest bez sensu, że dlaczego, nie? Dla wszystkich starczy miejsca, po co robić konkursy, no, po co w ogóle robić jakieś stopniowanie, jakieś podia. No, to było nieprawdziwe wtedy. No. Wow, dzięki Ola. To jest właśnie to jest ta głębia, którą miałam nadzieję, że do niej zejdziemy, że do niej wejdziemy i zajrzymy i ją poczujemy. Super. Wiesz, a jak ty czujesz uczestników spotkań? Mam na myśli takich, że no wiesz, każda roślina oddziałuje, każda roślina jest żyjącą, tętniącą energią. I z jednej strony ten proces, który umożliwiasz innym ludziom, farbowania, krępowania roślin i tkanin, jest pokazaniem tego, że każdy z nas jest artystą i że w każdym z nas to jest ten naturalny artyzm, że wszystko, co pochodzi z ducha, wszystko, co pochodzi z ciała, jest naturalne, jest artystyczne. I ty, przynajmniej takie jest moje patrzenie, że jakby prowadząc warsztaty, dzieląc się tym, jakby umożliwiasz dotknięcie uczestnikom właśnie tej bardzo miękkiej struktury. I też, tak jak powiedziałaś, jak ciebie uczą rośliny i ten proces akceptacji, szanowania tego, co jest, braku kontroli, puszczania, chęci w ogóle kontroli i jakby odejścia od całych mentalnych struktur. Czy widzisz, że to też tak działa na osoby, które do ciebie przychodzą? Jakie są reakcje? Ja jestem po prostu tak zwyczajnie ciekawa. Jak to, wiem, że każdy to odbiera inaczej i musiałabyś, wiesz, podać mi setki, jeśli nie tysiące osób, które u ciebie były do tej pory i doświadczały, ale tak to, co ci zapadło po prostu, wiesz, w pamięć, no nie? No dużo się dzieje. Hmm. U wielu osób się dużo dzieje już na zajęciach, a u niektórych po zajęciach. A to jest w ogóle rzecz, której nigdy nie planowałam. Ja nie chciałam wchodzić w takie tereny, w sensie ja w ogóle nie sądziłam, że to pójdzie w taką stronę,
Natomiast daje to bardzo dużo satysfakcji i radości, bo to robi dobrze ludziom. Właśnie, bo to robi dobrze. Jejku, w ogóle ja wiem, to bardzo enigmatycznie brzmi, to są często intymne historie, ja tutaj nie mogę za dużo przytoczyć, ale zdarzają się Jasne. sytuacje, gdzie dziewczyna sobie wykupuje u mnie kurs 4-dniowy, indywidualny w ramach prezentu na 50 urodziny, bo zawsze marzyła o tym, żeby robić coś z tkaninami i zawsze marzyła o tym, żeby malować, ale całe życie, cały świat dorosłych, a potem innych dorosłych, którzy ją otaczali, mówili, że nie, w ogóle to bez sensu, że się do tego nie nadaje. I jak dziewczyna wchodzi w ten świat, dorosła kobieta, wchodzi w ten świat farbowania roślinami, gdzie najpierw uczy się oczywiście technicznej strony, jest tego trochę, bo to nie jest takie efemeryczne, ale jak już to posiądzie tą wiedzę i wchodzi do swojej kuchni albo pracowni, bo to zależy jak to się dalej toczy, i oddaje się temu procesowi, to bardzo często potem albo do mnie dzwoni, albo pisze właśnie, że się oczyszcza z jakichś w ogóle ciężkich sytuacji, albo że to jest to, co pozwala jej dotrzeć do jej głębi, wiesz, do takiego jej źródła, że po prostu jest jej lekko. Ja to zamykam w jednej osobie, ale to jest wiele historii. Ja wiem. To są dziewczyny, bo to najczęściej kobiety przychodzą. No bo jest to taki temat tkanina, ciuchy, no nie wiem, tekstylia, nie? No to jest taki bardziej damski temat, w kulturze przynajmniej. Chociaż zawsze się tym zajmowali faceci, to jest ciekawe, dopiero od jakichś 100 lat, 150 mamy taki mocny podział, że to kobiety tymi rzeczami się zajmują. Właśnie. No, kiedyś w ogóle farbiarzami byli tylko faceci i w manufakturach tkackich też głównie faceci pracowali, no tylko ta rewolucja przemysłowa wprowadziła tkaczki do wielkich fabryk i to była mniej taka ciężka praca już na krosnach. Ale co chcę powiedzieć, zdarzają się osoby, które przychodzą i widać, że coś przynoszą ze sobą, jakieś ciężkie historie. Każdy ma takie historie. Oczywiście. I siadają i nagle patrzą na te tkaniny i w ogóle i na przykład płaczą. I niewiele mówią, potem mówią, że te kolory są po prostu tak piękne, tak ich poruszyły, że po prostu musiało znaleźć coś ujście w postaci tych łez. Zdarzają się też osoby, które właśnie po warsztacie do mnie dzwonią, mówią, wiesz co, dziękuję, a były na przykład milczące całe zajęcia. Dziękuję. Tyle się dzieje na warsztacie i po warsztacie. W ogóle myślę też, że to nie jest tylko związane z roślinami i z samym kolorem, ale myślę, że to jest związane z tym, jak to wygląda, czyli że jest najczęściej grupa kobiet, która jest skupiona wokół albo ogniska, albo kuchni. Tam mieszamy w kotłach, rozmawiamy, siedzimy, coś motamy, zajmujemy się właśnie tymi miękką materią, tak to nazywam. No i jeszcze wchodzą w to rośliny, które oddziałują na wiele zmysłów, bo są kruche, szeleszczące, bo jakoś pachną. Ja myślę, że to po prostu powoduje też taką łączność może z przodkami. Nie wiem, ja to tak czytam, że ja się czasami czuję jak taka właśnie dawna kobieta, albo po prostu taki człowiek, który rzeczywiście musiał swoje odstać nad kotłem, żeby coś powstało i wiesz, jeszcze myślę, że to takie dwa pokolenia, które wyskoczyły i mają brak spotkań przy robieniu czegoś, to teraz wraca mocno na warsztatach, nie? Że to się tak realizuje w tych spotkaniach dodatkowo. Tak. Myślę, że się nawiązuje relacje. Ja na przykład jak Ciebie słucham, to mam jakby takie, to jest moje, no nie, mam takie wewnętrzne czucie i nawet jakby przekonanie, że po prostu podarowanie sobie przestrzeni na to, żeby wejść w siebie, żeby zrobić coś dla siebie, jest tym jakby inicjatorem ruchu energii, który powoduje, że wiele trudu może się uwolnić, bo każdy ma tą intencję. Czy to ona jest świadoma, czy ona jest podświadoma, ona jest. I jakby wkraczanie w strefę, którą Ty tworzysz i Ty trzymasz tą przestrzeń,
powoduje, że ten proces może się w bezpieczny i kontrolowany, mówię w cudzysłowie, zadziać. Że to, że po prostu podarowanie sobie tej przestrzeni jest tym, że to się dzieje. I czy to jest właśnie poprzez rośliny, które są dodatkowo wpływają na ten proces, czy to jest właśnie krępowanie rośliny, czy rośliny też, ale tkaniny, czy to może być, wiesz, nawet spacer w przyrodzie, prawda? Że samo podarowanie sobie po prostu tej przestrzeni to jest tylko i aż, żeby coś się zmieniło. Tak ja to czuję. I jak Ciebie słucham, to jakby tylko chyba gdzieś to mi się tak po prostu potwierdza, że to jest ta energia, która krąży i która zasila, ja to tak czytam, że wszystko, co z natury powstaje, do natury powróci. Bo mam na myśli cały czas, mówiąc to, mam na myśli energię ducha, energię życia, energię prany, która odżywia mnie, ciebie, sąsiadkę, drzewo, orzecha, o którym wcześniej mówiłyśmy, jakby wszystko tym samym oddycha. I kiedy my ponownie damy sobie tą przestrzeń, żeby wrócić do tego ducha, który cały czas tam w nas jest, to że on nas po prostu poprowadzi i że to, no wiesz, że to po prostu ta intencja jest wprowadzona w ruch i wtedy to się po prostu manifestuje, no nie? Dla najwyższego dobra. Tak, myślę, że tak. No i też jakby dochodzi element tworzenia rzeczywistości wokół siebie, bo często jak już się wchodzi w temat tworzenia czegoś, Tak, no to się przekłada na swoje otoczenie. No przecież albo obwieszasz właśnie dom swoimi pracami, albo ubierasz się w rzeczy, które sobie stworzysz, w ubrania w sensie. tak, Albo robisz ceramikę, z której potem pijesz i jesz. tak, Jakby to cały czas pracuje. tak, I oddaje. Tak, No. tak. Tak, oddaję i cały czas masz poczucie no, tej sprawczości, tej twórczości, że to jest w tobie i że to cię otacza i że to zawsze było i że zawsze będzie, tylko trzeba tam się zwrócić do tego źródła, no nie? No. Do tego dołka, że ten dołek tam jest, tylko właśnie trzeba pokopać, żeby wydobyć to, co rzeczywiście tak bardzo jest nam potrzebne i to, czego szukamy. Piękne. Tak, miałam myśl, którą zatraciłam w tym naszej wymianie, która teraz nastąpiła. Chciałam zgłębić jeszcze bardziej ten proces właśnie człowieka i natury i wpuszczania właśnie tego procesu głębiej i głębiej w życie. Tak jak ty wpuściłaś rośliny do swojego życia i one pomogły ci odpuścić wiele twardych struktur, tak to nazwę. Nazwałaś pracę z roślinami i tkaniną miękką materią, to ja nazwę tam to twardą materią. Że właśnie ta twórczość, ta miękkość, połączenie z duchem powoduje, że po prostu twarda materia, mentalna, twarda struktura zaczyna blaknąć. Dlatego, że odżywczość, która płynie właśnie z tego naturalnego kontaktu, który mamy ze sobą i z roślinami, z twórczością, powoduje, że po prostu wiele rzeczy, których doświadczyliśmy do tej pory, no one zaczynają blaknąć i zaczynają nie mieć takiego znaczenia, jakie kiedyś im nadawaliśmy, prawda? No, albo się nie stają jedyne, bo ja myślę, że wszystko może współistnieć, że się mogą, wiesz, dopełniać. Jak pomyślę o sobie, to ja miałam bardzo dobre i mam cały czas, bo one właśnie nie zniknęły, twarde umiejętności, jestem zadaniowa, sumienna i tak dalej. Jak mam zadanie, to od razu je zrobię. Ale właśnie jak się pojawiły rośliny i
i praca z ludźmi, no to w naturalny sposób zaczęłam też no, zgłębiać i dopieszczać swoje umiejętności miękkie, których nie miałam. I wiesz, tylko takie mi się wydaje połączenie jednego i drugiego ma sens, nie? Bo tak czasami się zdarza każdemu albo osiąść tylko w takich twardych, właśnie zasadniczych, systemowych jakichś rzeczywistościach, albo komuś się zupełnie to i działa w kontrze, nie podoba i działa w kontrze i idzie w stronę taką właśnie ulotną, no ale jednak żyjemy tu na ziemi, nie? I tak jesteśmy Tak. trochę osadzeni w tej materii i jednak nie jesteśmy jeszcze ciałem świetlistym, jeszcze jesteśmy tutaj, nie? Że mi się wydaje, że dobrze jest, jak to się dopełnia, ale faktem, że jakby ta kultura, cywilizacja, te rzeczy, które się ostatnie kilkaset lat działy, może nawet dłużej, honorowały bardziej racjonalne myślenie i takie właśnie twarde umiejętności, nie? Tak, zdecydowanie. A te miękkie były w niełasce i tak jak mówisz, one w końcu się okazują równie ważne, takie bardzo, bardzo istotne, nie? Że w Tak. końcu możemy się nimi zająć. No. Tak, i ja jakby też po prostu czuję mocno w sobie, mam takie przeświadczenie, że ta miękka energia, czyli ta, która w nas żyje, możemy to nazwać Shakti, możemy to nazwać żeńską energią, możemy to nazwać Pachamamą, jakkolwiek ktoś lubi, cokolwiek z kimś rezonuje, ale że właśnie ta miękka energia, ona zaczyna bardzo mocno penetrować świat. To, co wszystkie niestety po prostu jest jak jest, wszystkie wojny, trudy, przez które ludzie przechodzą, to jest penetracja. To jest penetracja, przez którą każdy z nas osobiście też przechodzi w swoim życiu, przez różne osobiste bitewki, wojenki i trudy, które są wynikiem po prostu skostniałości, skostniałego myślenia, skostniałych przekonań, skostniałego ego. I ja po prostu czuję to tak, że ta skostniałość, ona dopiero zaczyna być penetrowana przez miękkość. I jakby też absolutnie nie chcę gloryfikować żadnej ze stron. Po prostu bardziej mówię poprzez obserwację tego, co mnie penetruje i jak mnie penetruje, obserwację świata, obserwację ludzi wokół i jakby czucie energii, która po prostu bardzo mocno płynie teraz do nas wszystkich i przez nas, że to jest właśnie ta miękka, subtelna energia, miłości, która po prostu woła o to, żeby ją zobaczyć. Bo widzisz, mam też na myśli to, że ta kontrola, ona wynika ze strachu, no nie? Ta miłość jest miłością. Miłość nie zna strachu. I miłość jakby, ona po prostu przychodzi, ona penetruje, ona rozbraja tą materię i mówi, zobacz, przecież tu się nie ma czego bać. Tu nie ma, jedyne co mogę skruszyć, to jest twoja opinia, to jest twoje wierzenie, to jest twoja myśl. No, ale przecież to i tak jest kruche, to nie jest stałe. To nie jest w przepływie, to jest jak szklanka, którą można potłuc, no nie? Tym jest myśl. Myśl jest jak szklanka, którą można potłuc. I przekonanie też jest szklanką, którą można potłuc. I wydaje mi się, że po prostu jakby jest ta bardzo głęboka nauka miłości, która płynie właśnie z natury, która nas otacza, ale natury nas samych, bo tak jak mówiłyśmy, że to jest ten sam duch, który płynie przez orzecha i ten sam duch płynie przeze mnie i przez owcę i przez kota i tak dalej, no nie? I że to po prostu jest tym, co przypomina, że co jest tym naszym głębokim rdzeniem, który w ogóle spowodował, że my tu jesteśmy. No nie? Ja to tak po prostu bardzo, bardzo mocno to we mnie teraz bije, wiesz? I to im bardziej ty opowiadasz, Ola, o swojej historii i o tym, czym się zajmujesz, tym bardziej to po prostu jest we mnie takie żywe.
No na pewno, bo też dla mnie znamienne jest to, bo to wszystko też mi to się domyka, wiesz, w yin-yang, nie? I jest ta kropka yin w yang i odwrotnie, że jest jakaś harmonia potrzebna, ale faktem, ta harmonia czasami idzie tak, że na przykład połowę życia masz coś, a drugą połowę życia masz coś, żeby to Zgadza się. zrównoważyć, nie? Zgadza się. I też zależy od czego się u kogoś zaczęło. Absolutnie. No właśnie tak jest, że na przykład jak mówimy chociażby o tych tkaninach, którymi się wcześniej zajmowałam i jakby całą moją taką drogą edukacji, no bo to do tego należałoby sprowadzić i taką zawodową, to byłam otoczona głównie przez mężczyzn i ja swoimi działaniami dążyłam do pielęgnowania w sobie męskich cech i w ogóle wiesz, no nie powiem do równania, bo to nie o to chodziło, ale do tego, żeby móc się znaleźć w tym super gronie, które miało właśnie decyzyjność albo coś, no bo tak wygląda świat, pewien świat. Ale Tak. potem, jak zaczęłam się zajmować innymi rzeczami, które też przyszły pewnie na moje zaproszenie, co ciekawe, również przez mężczyzn, nie tylko przez kobiety te rośliny przychodzą, nie? Ale również przez mężczyzn. Jak pomyślę, mój tata zawsze zbierał zioła do picia i zawsze pił dziurawiec. Całą zimę pił dziurawiec. No i to jest tak, że jak zaczęłam się tym zajmować, to nagle ci mężczyźni ze świata zawodowego u mnie zniknęli i zaczęły się pojawiać głównie kobiety, nie? Że tak się zrównoważyłam. No, Ciekawe. no. Ciekawe. Ale ja myślę, że też jest bardzo wiele różnych historii. Każdy ma coś, co niesie coś innego do dotknięcia. Nie? Tak, tak. I myślę, że to jest też ta właśnie równowaga, która możemy to nazwać yin-yang, czy po prostu tak zwyczajnie, że równowaga, harmonia, że jak tego twardego jest za dużo, to właśnie to będzie zbalansowane miękkim. I jakby No. to co teraz, o czym wspomniałaś, to dla mnie to też jest taki piękny przepływ, którego doświadczasz między żeńskim a męskim i tym, że energia, jeśli mamy na to otwartość i pozwolimy jej nie trzeba kontrolować, że to samo się zadzieje, prawda? I że właśnie, po prostu to się samo zadzieje, bo w energii jest przecież świadomość. Jest boska świadomość i ona doskonale wie, co robi. I im mniej będziemy ją kontrolować, albo znaczy i tak jej nie kontrolujemy. Jeśli nam się wydaje, że ją kontrolujemy, to i tak to jest dosyć śmieszne. dlatego tak. No właśnie, ale chodzi mi o to, że im bardziej puścimy tą naszą mentalną strukturę i przekonanie, że może jednak coś możemy tutaj zdziałać, wydaje mi się, że tym jest prościej przejść przez proces zmiany, przez proces przekształcania i przepoczwarzania. Tak. Wiesz, teraz wraca do mnie nieustannie taka myśl, że kiedyś jeszcze jak jeździłam konno, jeździliśmy bardzo dużo w teren z moim trenerem i jakby z grupą i on zawsze mówił, jak wchodziliśmy w galop albo z górki, albo pod górkę, to on zawsze mówił, im mniej zrobisz, tym lepiej. Pozwól, żeby on zrobił to za ciebie. Po prostu to jest dla mnie, mam to tak głęboko i to jest tak prawdziwe, że właśnie koń to jest teraz niech to będzie dla tej rozmowy ten synonim tego wolnego ducha, tej wolnej energii, świadomości, dzikości, która po prostu doskonale wie, co robi. I ten człowiek, jeździec, który wydaje mu się, że kontroluje, że okiełznał tą dziką strukturę i że właśnie, żeby wrócić do tych korzeni, żeby zaufać temu, co jest w nas naturalne i zaufać tej dzikości, temu przepływowi. No to ta walka z koniem to jak walka z falą na morzu, nie? Tak. Bez sensu w ogóle. Grozi zatonięciem. Tak, albo tak jakbyś ty na przykład chciała uzyskać konkretny efekt barwienia i wpadałabyś we frustrację, że tego nie ma. Wydaje mi się, że frustracja w takiej pracy, że to jest znowu przetarganie tej skostniałej struktury ego
Rozumiesz, o co mi chodzi? Że to by zepsuło wszystko, no nie? To by zepsuło tą falę, na której ty jesteś i którą czujesz, że to fala ciebie unosi, a nie ty falę, Mhm. no nie? Tak. Znaczy tutaj w ogóle nie ma takich rzeczy, że jest porażka, sukces, właśnie tak jak mówisz o frustracji, w ogóle takich elementów nie ma. Nie? Ale to też jest moje podejście, bo znam dziewczynę, którym nawet przeszkadza to, że jest po prostu brudno od tej pracy. Że wiesz, że to już jest dla nich porażka, już na tym etapie, albo że dzisiaj mi nie wyszło, tobie to wyszło, nie? I znowu porównujemy, albo coś. A tutaj jakby mi jest to ciężko do czegokolwiek porównać, no bo z czym ja mam to porównać? To jest wszystko totalnie niepowtarzalne i Tak. jakby jak sobie dzisiaj nazbieram, no może nie dzisiaj, ale jak sobie nazbieram na wiosnę jakieś liści, no to nie powtórzę tego. No nie. Nie powtórzę moich możliwości, wiesz, tego dnia, tego humoru, to wszystko jest zawsze efekt jest takim kombo wielu elementów, no i chociażbym 4 zapewniała podobne, no to reszta jest płynna, nie? Że to ciężko sklasyfikować. No. Tak, I tak. jak, no, Ja bym powiedziała, że to, czym ty się dzielisz, jest takim zaproszeniem no właśnie do tego, żeby porzucić tą kontrolę, porzucić swoją strukturę, mogę powiedzieć, porzucić swoją strukturę i wejść w nieznane, wejść w przepływ i pozwolić, żeby to, co powstało z natury, żeby do natury powróciło, czyli żeby pozwolić sobie na bycie w takim naturalnym przepływie energii, której uczą rośliny. no. Oleńko, tak jeszcze na zakończenie, chciałam zahaczyć od piękną przestrzeń, którą masz za swoimi plecami, za piękny drewniany dach i też piękną przestrzeń zimy, którą masz za oknem i nowy dom, siedlisko, które powstało z twojego serca, rąk, zaprawy i Dawida, twojego męża. Czy zechciałabyś troszeczkę jeszcze powiedzieć o tym miejscu, które stworzyliście? Tak, a to miejsce w ogóle jest dopełnieniem tej sentencji, że je tak jak rysuję. To jest w ogóle, wiesz, to jest miejsce, gdzie taka grubsza moja twórczość z roślinami się też zaczęła w tym dorosłym życiu, bo kupiliśmy stare siedlisko kilka lat temu i najpierw tutaj na ognisku dużo gotowałam i weszłam w taką wiedźmowatą stronę tego i takie właśnie głębsze połączenie z ziemią. W mieście mi tego zawsze bardzo brakowało i różne drągi, kamienie i rzeczy, takie trzciny znosiłam do pracowni. Ale tutaj to, wiesz, jest u siebie, na swoim miejscu. Jesteśmy tutaj z Dawidem, no i Gają, naszą córką. Mieszkamy na wsi bardzo dzikiej, bo nie ma tutaj wiele osób. Jesteśmy po takiej niezaludnionej stronie rzeki, tu mieszka tylko jedna osoba poza nami. Tak cała osada jest po drugiej stronie rzeki. Zimą czasami ich widać, ale rzadko. Budujemy tutaj, w zasadzie otwieramy się na ludzi, bo budujemy taką przestrzeń dla innych osób, które chciałyby doświadczyć bycia z innymi podczas robienia czegoś dobrego dla siebie i dla otoczenia. Generalnie nastawiamy się na przyjmowanie grup praktykujących jogę, nastawiamy się na wszelkiego typu warsztaty służące rozwojowi i właśnie docieraniu do siebie. Jakby z tą myślą remontowaliśmy tutaj budynek i wszystko projektowaliśmy, żeby służyło ludziom. I całą przestrzeń, taką podwórza i okolice też chcemy w tą stronę prowadzić, żeby służyła. I głęboko wierzymy w to, że tak może być. Póki co poza warsztatami farbiarskimi odbyły się na razie tylko jedne warsztaty związane z pedagogiką waldorfską. Super. Ale myślę, że mogę o tym powiedzieć. Nie jest to żadną tajemnicą, bo to bardzo ważna rzecz się zadziała. Nasza prowadząca te warsztaty spała u nas i opowiedziała nam rano swój sen. Aha. I to jest w ogóle
No dla mnie to jest bardzo ważne, bo ten sen mówi o tym, czego tutaj pragniemy i że to już się dzieje. Jej się przyśniło, że była tutaj i z innymi ludźmi również w naszym siedlisku i w naszej okolicy było źródło z fioletową wodą. Wow. I ona z tej wody piła. Inne osoby przychodziły napić się tej fioletowo-różowej wody. O. I to było tak jak takie, wiesz, źródełko uzdrawiające. Oczywiście nie trzeba mówić o symbolice koloru fioletowo-różowego, nie? I w ogóle, że to było tak przepiękne. I jako, że ona była też pierwsza, no to myślę, że to zapamiętamy na długo, ale czujemy, że to miejsce jest dobre i że jakby ta nasza intencja, no może nie tyle uzdrawiania świata, co po prostu pozwalania właśnie ludziom, dawania im przestrzeni, żeby docierali do siebie samych. No, To takie jest ważne. cudne, Oluś. Także zapraszamy w ogóle. Tak. Ja byłam raz, prawda, u was, jeszcze w czasie remontu budowy. Miejsce jest wyjątkowe. Nieopodal Łodzi. Ile się, Oleńko, jedzie? Za 45 minut może, prawda, z Łodzi? Trochę dłużej, tak zależy, bo jak z Aleksandrowskiej i z Rąbienia, no to 45, ale tak z centrum godzinę trzeba liczyć. Ale całe otoczenie, w ogóle dojazdu, ja byłam, no nie zapomnę tego, to jest, sama ta przestrzeń już powoduje, że czujesz, że wkraczasz w inną energię, w inną przestrzeń po prostu, w inną wibrację, która bardzo służy regeneracji, bardzo. Oluś, czy ty chcesz jeszcze coś dodać? Czy czujesz, że jest coś, co jest w środku i chce być wypowiedziane? O. Nie wiem, myślę, że dużo wątków poruszyłyśmy. Tak. Ja też ci dziękuję, bo od czasu do czasu takie zebranie tych wszystkich doświadczeń i myśli jest dobre i ładnie spina w całość i pokazuje, w którym momencie się jest, co z czego wynika i w którą stronę się idzie. Tak. To jest, dziękuję, to jest bardzo dla mnie cenne też, bo w sumie dawno tak nie rozmawiałam. No. O, cieszę się. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której mogę powiedzieć, która może kogoś zainspiruje, bo to była bardzo ważna zmiana w działaniu jakby pracowni i w ogóle w tym, jak przełożyło się to na większą skalę. Jakby to przejście z tego świata projektowego, artystycznego i tak dalej powodowało, że niechętnie na przykład na zajęciach mówiłam, co czuję i w co wierzę, ale w momencie, jak zaczęłam o tym mówić, to się po prostu cały świat otworzył. I może, wiesz, to nie były rzeczy łatwe, ani takie pewne, nie? Bo można było pomyśleć, że ktoś cię weźmie za wariata, albo w ogóle, no... A ja wtedy się nie zastanawiałam, czy jestem wśród osób, które pracują z energią, albo które widzą więcej, albo czują więcej. Pomyślę, że to ma w sobie każdy, nie? Ale jak zaczęłam o tym mówić, właśnie nie bojąc się, to spowodowało, że świat zaczął bardziej sprzyjać. Wow. To było takie bardzo mocne doświadczenie i myślę, że jeżeli ktoś na przykład ma obawy i się obawia się niezrozumienia przede wszystkim, bo tego się najbardziej lękamy, że zostaniemy niezrozumieni, jakoś tak oddzieleni. Jeżeli ktoś się boi oddzielenia, to jest praktycznie niemożliwe, jeżeli będzie mówił swoją prawdę. Dziękuję ci, Olkuś. Dziękuję ci. Też dziękuję. No. Ja chcę powiedzieć, że wszystkie namiary na ciebie, na twoją stronę internetową i też osobno na siedlisko zostawię w opisie filmu. Czyli film będzie na YouTubie i pod opisem filmu będą wszelkie namiary dla osób, które będą chciały się z tobą skontaktować po więcej. Dzięki. Dziękuję ci jeszcze raz za to spotkanie. Pięknego wieczoru dla ciebie, popołudnia. Wszystkiego dobrego. Też. Dziękuję ci, Oleńko, bardzo. I do zobaczenia. No. Dziękuję bardzo. Pa.